Szanowni Państwo, drugi etap konkursu imienia Adesari, a z nami Anna Grecan. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się Pani śpiewało w drugim etapie? Bardzo dobrze, komfortowo. Muszę powiedzieć, że wręcz dzisiaj te emocje nie były aż takie mocne i mogłam bardziej zanurzyć się w historię śpiewanych przez siebie arii czy utworów. Nie było to takie nerwowe wszystko. No właśnie, jak to jest? Jeśli Pani już ma poczucie, że pierwszy etap za Panią, to znaczy, że już Panią doceniono, już zauważono Pani walory i czy to daje rodzaj pewności siebie? Tak, zdecydowanie. Pierwsze nerwy już, te najgorsze, takie może nie paraliżujące, bo coś takiego już dawno, tego nie, na szczęście się wyzbyłam, ale takie nerwy, które nie dodają siły, to odeszły i teraz można już na spokojnie, no tak jak powiedziałam, zanurzyć się w historię postaci i przekazać tylko to, co piękne, mam nadzieję. No właśnie, zanurzmy się trochę w historię tych postaci. Co Pani śpiewała w drugim etapie? Zaczęłam od pieśni Stanisława Moniuszki, piosenka Obłąkanej Ofelii. Potem śpiewałam arię z Ario Dante, Händla, do Ponotte i jako ostatnie współczesny utwór Sister Helen z opery Dead Man Walking, Jake Heggie. No właśnie, porozmawiajmy może o współczesnym utworze, dlatego, bo to jest coś, co jest obowiązkowe w drugim etapie. Jak się Pani w takim repertuarze odnajduje? I od razu też zapytam o język, bo język angielski, z doświadczenia już z rozmów z uczestnikami wiem, że jedni lubią ten język, inni raczej nie traktują go jako taki typowy język opery i go starają się unikać. Jak jest u Pani? Tak, właśnie ciężko śpiewać po angielsku, trzeba przyznać. I zdecydowanie jest to bardzo mała część mojego repertuaru. Więcej śpiewam po włosku, bardzo dużo po francusku. Jest dużo repertuaru na mezzosopran właśnie francuskiego. Po niemiecku z racji tego, że jestem w operze w Niemczech. Po polsku też teraz mniej, ale ten angielski no nie jest łatwym językiem. A taki repertuar współczesny, jak się Pani w dwudziestowiecznej muzyce odnajduje? Jest to ciekawe doświadczenie za każdym razem. Mieliśmy oczywiście tutaj też Händla, czyli zupełnie inna ekspresja, zupełnie inny czas. Jak z kolei taka muzyka jest dla Pani? Czy to jest łatwe, czy trudne, czy to jest ciekawe? Uwielbiam. Bardzo dobrze się odnajduję w takiej muzyce. Też mój głos jest... Dobrze się czuję w takim repertuarze właśnie koloraturowym, gdzie bardzo dużo koloratur występuje, czyli tutaj mowa o baroku, Händel między innymi to najwięcej repertuaru, Rossini, Mozart też. No i jeszcze chciałem Panią zapytać o to, czy jeśli Pani występuje, myśli Pani też o tej całości, z której wyciągnięty jest ten fragment, który Pani śpiewa. Bo jesteśmy w bardzo krótkim czasie, trzeba zmieniać nie tylko konwencje, ale też postacie, w które się wcielamy i jak Pani sobie z tym radzi? W przypadku takich konkursów, gdzie trzeba przygotować bardzo dużo materiału, tutaj było to bodajże 10 różnych utworów, oczywiście staram się dać siebie jak najwięcej i jak najwięcej zagłębić się w literaturze i tak dalej, w librettach oper i przede wszystkim rysopis postaci sobie zrobić i tak dalej, ale no, muszę powiedzieć, że nie jestem przygotowana z każdej na 100%. No i ostatnie pytanie, które jest związane z językiem właśnie, bo mówiła Pani, że niestety nie tak często śpiewa Pani po polsku, no ale tutaj był jednak Moniuszko, trzeba też zaśpiewać utwór po polsku. Jak się Pani odnajduje w polskim repertuarze i też właśnie jaki ten polski język z kolei jest do śpiewania dla Pani? Polski język... To zależy od repertuaru, aczkolwiek jako mój macierzysty język powinien nie sprawiać żadnych problemów i staram się, żeby tak nie było, aczkolwiek czasem
potrzeba więcej czasu, żeby wypracować jakąś frazę czy coś, żeby spółgłosek nie wybijać, właśnie, czy coś, bo występuje jednak w polskim języku bardzo dużo tego i trzeba uważać, żeby mimo to zachować tę ładną frazę, legato i śpiewać belkantem i tak dalej. Znacznie łatwiej jest w przypadku czy języka włoskiego, czy właśnie francuskiego. Mi teraz znacznie łatwiej też się śpiewa po niemiecku, bo też bardzo dużo tego repertuaru. A czy Moniuszko, jego melodyka ułatwia śpiewanie po polsku, czy raczej jest to jeden z takich kompozytorów trudniejszych? Wydaje mi się, że nie, że zazwyczaj te melodie są tak bardzo dobrze pod głos skomponowane i jest to piękna muzyka. No to w takim razie, aby ta piękna muzyka panią niosła dalej i życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.